Witam wszystkich na kanale International Citizen. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, Filipinkę, która mówi po polsku. Cześć, mam na imię Pet. A wiem, że to jest nietypowe imię, Pet. Pochodzę z Filipin na południowych krańców, nazywa się Mindanao, wyspa Mindanao. Mieszkam tutaj w Polsce, ponieważ znalazłam miłość swojego życia na statku pasażerskim. Kiedy pracowaliśmy razem i spędziliśmy czas, więc teraz mieszkam około 6 lat, prawie 6 lat w Polsce i mam Polakiem, a mój mąż jest Polakiem i mam cudowne dziecko. Co skłoniło cię do nauki języka polskiego i jak to wpłynęło na twoje życie w Polsce? Moja nowa rodzina w Polsce, bo oni w ogóle nie mówią po angielsku. I też znajomi męża, starszych ludzi, którzy pracują w urzędach i biurach i szkołach albo szpitalach. I wiele ludzi nie mówią po angielsku. Więc uważam, że to chyba dla mnie to jest łatwiej, żeby umiem mówić lokalny języku. Tak jak tutaj. Jestem w Polsce i warto umieć polskiego. Chyba to jest prawda, tak? A jakie różnice kulturowe zauważyłaś pomiędzy Polską a Filipinami? Zauważyłam, że na Filipinach członkowie rodziny mieszkają blisko albo mieszkają razem w domu. Na przykład nawet na 3 generacje mama, wnuczek, rodzice mieszkają razem. W domy są pełne dzieci i na przykład krewne kuzynów mieszkają blisko domu i potem ciągle odwiedzają. Rodziny na Filipinach mają blisko relacje i często kontaktują, wspierają i też pomagają. Tutaj w Polsce uważałam, że w Polsce skupi się na najbliższej rodzinie. Na przykład matka, ojciec, córka, syn. I potem dzieci szybko uciekają w domu i mieszka poza domem. Albo blisko, albo daleko od rodziców. Jeszcze Polak chce się ożenić z Filipinką, musi liczyć się z rodziną jej strony. Bo czasami albo często rodzina oczekują takie wsparcie finansowo ze strony obcokrajowca. Jakie były twoje pierwsze wrażenia po przyjeździe do Polski? Chyba smutna i samotna. Bo kiedyś podczas pandemii albo w pandemii mieszkałam daleko od miasta z teściami. I popatrzyłam na ulicę. Nie ma ludzi na ulicy. I myślę sobie, to dla mnie jest bardzo smutno. I gdzie jest ludzie? Ludzie siedzą w domu, cenią prywatność, siedzą w domu albo w tył domu, gdzie jest ogród. I na Filipinach ludzie są wszędzie na ulicy. Nawet siedzą na ganku przy ulicy. Jeśli pada deszcz, słońce, nawet pada deszcz, oni siedzą na ganku przy ulicy. Dla mnie jest czysto. Nie widzę kable na ulicy. Na oknie są udekorowane, bardzo czyste i udekorowane z kwiatami. Często rozmawiamy o polityce. Na Filipinach ludzie trochę rozmawiają o polityce, ale często rozmawiają o celebrycie albo show business. Duża różnica pomiędzy Filipinami
a polską, ponieważ w Polsce głównie ludzie się skupiają w dużej mierze na polityce, a Tak. mianowicie co się dzieje z różnymi partiami, z różnymi politykami, a na Filipinach ludzie nie przykładają aż tak dużej uwagi do tego tematu, ale raczej skupiają się na życiu celebrytów i na show biznesie i o tym głównie rozmawiają. Tak, dokładnie. A jakie wyzwania napotkałaś mieszkając w Polsce jako Filipinka? Jako Filipinka kiedyś miałam problem odbierania telefonu. Dla powodu komunikacji. Nie rozumiem, i potem nie umiem mówić, co się dzieje. Tak, nie chcę odebrać telefon po prostu. I druga jest takie dokumenty biurowe w urzędzie. Nie rozumiem, co to jest i potem nie mogę wypełniać jakieś ważne dokumenty. A co jeszcze? W Polsce dla mnie zmiana pogoda. Lubię lato, wiosna, ale nienawidzę zima po prostu. Jest okej, jest pełno śniegu, to jest takie bajka, ale jeśli mokre i wieje wiatr, to dla mnie po prostu nie przypadam na zimą. A co najbardziej lubisz w Polsce i jak zmieniło się twoje postrzeganie tego kraju z czasem? Organizacje w kraju. Bo tutaj Polska zapewni bardzo dobry system, bardzo dobry system, publiczne szkoły i zdrowia. Dużo możliwości w pracy, w szkole, rodziny i dzieci są zabezpieczone tutaj w Polsce. No i to jest hit, bardzo dobry. Podoba mi się taki system. Co jeszcze? Natura i otoczenia tutaj w Polsce. Ładne widoki, czysto, w ogóle bezpieczne. Jak ty i twój polski mąż radzicie sobie z różnicami kulturowymi w waszym związku? Uczyliśmy się i potem zgodziliśmy. Najpierw dyskutujemy. Najważniejsze jest, wiemy, jaki jest problem, akceptujemy albo akceptują, a potem szanują nasze różnice. To dla mnie jest ważne. Dyskutujemy, co to jest, dlaczego jak to jest. Na przykład mój mąż nie lubi taki Filipino time, ten czas filipiński. Nie lubię, bo jesteśmy zapóźnieni godzinę. Ja postaram, żeby być za czas. Mój mąż nie lubi balot. Balot takie jajka jedzone na Filipinach albo suszona ryba. Akceptuję to, że on nie lubi, więc ja nie daję. I mąż wie, że jem 3 razy ryż codziennie, więc mąż kupił mi ryż. Takie są różnice. Czy są jakieś filipińskie tradycje, które wprowadziłaś do swojego życia w Polsce? W Polsce, kiedy świętujemy na przykład urodziny albo Boże Narodzenie, dekorowałam dom kolorowa balonikami i teście. Mówię, że oni nie wolą takie impreza z balonikami i dużo rzeczy w domu. Oni wolą takie prosto i minimalistyk. W domu też mówiłam do ciebie kiedyś, że jem ryż 3 razy dziennie. 3 razy zamiast ziemniaki i chleb. A jakie są twoje ulubione polskie potrawy? Lubię bigos, rosoł i żurek. Bigos, bo dla mnie to jest prosto, kiszone, pusta z mięsem. Albo beczek, albo parówka. Dla mnie to po prostu smakuje mi. Rosoł też. Rosoł, kurczak z makaronem. Wszyscy dzieci lubią rosoł. Żurek dla mnie to jest solony i kwaśny. Też lubię żurek.
najbardziej jest bigos. Po prostu palce lizać, smakujemy. Nie jem bigos w restauracji, wolę utyszczowy. Czy zauważyłaś jakieś podobieństwa pomiędzy Filipińczykami a Polakami? Polacy i Filipińczycy dla mnie są religijni. Bo widzę codziennie, że ludzie chodzą do kościoła i świętują. I druga, oni oboje są życzliwe i otwarte. Oboje chętnie pomagać, który potrzebuje pomocy. Na przykład tutaj mają wiele fundacji. Wielka orkiestra, pomagają w celu medyczny i na Filipinach też mają Caritas albo Forpis dla biednych ludzi i mają World Vision, to jest wsparcie dla dzieci i rodziny. Gościnność. Zauważam, że w Polsce wrażenia jak gość w domu, Bóg w domu. To samo na Filipinach. To jest podobno. Na Filipinach też mamy takie gościnność. A jakie są twoje plany na przyszłość? Chcesz zostać w Polsce czy wrócić na Filipiny? Mój plan, żyć i mieszkam w Polsce z rodziną. I też utrzymywać dobre relacje i kontakt z moją rodziną na Filipinach. I potem jakoś to będzie. Jestem szczęśliwy w Polsce, więc jakoś to będzie. Czasami na wakacje na Filipinach jest. Albo rodzina tutaj, żeby odwiedzić mnie. Dziękuję ci za odpowiedź na wszystkie pytania. Wszystkich widzów zapraszam do komentowania. Może macie jakieś dodatkowe pytania do naszego dzisiejszego gościa. Zapraszam wszystkich do subskrybowania i oglądania kolejnych odcinków. Do zobaczenia. Dziękuję tobie, dziękuję widzom. Cześć, trzymajcie się. Dziękuję.